Afryka to drugi pod względem wielkości kontynent na Ziemi. W samym jego sercu znajduje się ponad 11-milionowe państwo Czad, które dźwiga na swoich barkach bolesną historię tego kontynentu. Surowy klimat, izolacja geograficzna, brak zasobów i infrastruktury to główne przyczyny słabej gospodarki kraju i ubóstwa. W latach 80. XX wieku Czad był najbiedniejszym państwem świata. Dziś należy do grupy 10 najuboższych krajów. Ze stolicy Czadu, Ndżameny, gdzie znajduje się międzynarodowy port lotniczy, udajemy się na południe do Sar, trzeciego co do wielkości miasta w Czadzie, gdzie znajduje się misja Salezjanów. Pracuje tam ksiądz Artur Bartol, który wyjechał z Polski na misję jako kleryk w 1996 roku. Mijane od czasu do czasu wioski składające się z prostych chat, pokrytych najczęściej słomą, nie pozostawiają wątpliwości, że jesteśmy w Afryce. Jedynym miejscem, w którym zawsze są ludzie, zwłaszcza kobiety i dziewczęta, są studnie. Dojeżdżamy do Sar. To ponad 120-tysięczne miasto w niczym nie przypomina miast europejskich. Niskie, prostokątne domy z cegły wydają się być wszystkie jednakowe. W południowej części Czadu jednym z przejawów tradycji jest ciągle praktykowana tzw. skaryfikacja. Polega ona na nacinaniu skóry, zwłaszcza twarzy, kamieniem, szkłem lub nożem w celu uzyskania blizn. Stanowią one stałą dekorację ciała. Są symbolem inicjacji w dorosłość i pozwalają odczytać przynależność do danego plemienia. Dla kilkunastoletnich dziewczynek są powodem do dumy. Stanowią nie tylko element kulturowy, ale są oznaką piękna. Dają gwarancję szybszego wyjścia za mąż. Jestem kobietą z plemienia Sara. Kiedy na mnie patrzycie, widzicie bliznę oraz dziurę między zębami. To jest tradycja. Jeśli jesteś z ludu Sara, to zanim osiągniesz 10 lat, powinnaś mieć blizny. Wtedy, gdziekolwiek się znajdziesz, wiadomo, że jesteś z tej grupy etnicznej. A wyrwane zęby? Wierzono, że kiedy ktoś zachoruje, a jego zęby są zamknięte, to przez tę dziurę można dostarczać wodę, aby nawilżyć jego gardło przed śmiercią. Czasami usuwamy 2 zęby, a czasami 4. 4 usuwane są w przypadku mężczyzn, a 2 w przypadku kobiet. Teraz jednak nie wszyscy to respektują i ta praktyka zaczyna powoli zanikać, bo nauka poszła do przodu i są różne inne sposoby pomocy chorym. Ale my zostajemy przy naszych zwyczajach. Blizny otrzymujemy w czasie inicjacji. To oznaka dojrzałości. Dla dziewczynki blizny oznaczają, że jest już dojrzała do zamążpójścia, a dla chłopca, że jest dojrzały, aby się ożenić z kobietą. Czasem nacięte rany są zasypywane popiołem i innymi substancjami, żeby napuchły i zostawiły większe blizny. Ten bolesny rytuał identyfikacji etnicznej i wyraz piękna, niezrozumiały dla Europejczyka, stanowi część ważnej tradycji kulturowej, dzięki której młodzi Czadejczycy zyskują nową, dojrzałą tożsamość. Ulice Sar od rana tętnią życiem. Najwięcej jest na nich dzieci, często bose, umorusane, ale prawie zawsze uśmiechnięte. Dzieciństwo spędzają na ulicy. Wiele z nich nie chodzi do szkoły, opiekują się młodszym rodzeństwem, noszą drewno na opał, wożą wodę, pracują z dorosłymi w domu i w polu. Resztę czasu organizują sobie same. Ich placem zabaw jest ulica. Kiedy są głodne,
Idą pod drzewa mango rosnące na każdej ulicy i długą tyczką sprawnie strącają dojrzałe owoce. Są zaradne. Tego uczy ich życie. To dla nich salezjanie księdza Bosco przybyli do Sar w 1995 roku. Założyli tu szkołę i przedszkole, a także oratorium, centrum młodzieżowe, gdzie dzieci i młodzież mogą pożytecznie i ciekawie spędzić wolny czas. Gdy w oratorium pojawią się goście, chłopcy witają ich uformowaną spontanicznie orkiestrą. Nie przeszkadza im ani wielce wysłużona perkusja, ani pomysłowe bębny z taboretów. Chodzi tylko o równy rytm, a w tym afrykańskim chłopcom nikt nie dorówna. Jednym z naszych sektorów, też naszej misji tutaj jest Centrum Młodzieżowe, które znajduje się 3 km od naszej wspólnoty, od parafii. Jest położone w centrum miasta, gdzie mogą przychodzić i dzieci, i młodzież różnych wyznań, czy muzułmanie, czy katolicy, czy chrześcijanie, protestanci. Także staramy się poprzez to też pokazać, że jednak można żyć razem, można żyć w pokoju i można właśnie bawić się i cieszyć. Na boisku oratorium najważniejszym miejscem jest pompa, gdzie w każdej chwili można zaczerpnąć wody pitnej. Salezjanie zadbali, aby dzieci i młodzi z oratorium mieli dostęp do wody, która we wszechobecnym upale czadu jest po prostu bezcenna. Oratorium Don Bosco cieszy się wielką popularnością. Przychodzą do niego dzieci i młodzież z całego miasta. Przyszedłem do Don Bosco, aby się bawić i grać z innymi. Bardzo lubię Don Bosco. Lubię tu przychodzić i spędzać czas z innymi. Przyszedłem do Centrum Młodzieżowego Don Bosco, aby bawić się z przyjaciółmi oraz pograć w koszykówkę i w piłkę nożną. Kiedyś chciałbym zostać nauczycielem i uczyć moich przyjaciół. W Centrum Młodzieżowym Don Bosco jest około 60 dzieci. Organizujemy dla nich różne gry i zabawy. Tutaj obok chłopcy grają w piłkę nożną, w drugim rogu boiska są koszykarze. W innym miejscu dzieci uczą się grać na perkusji. W bibliotece kilku uczniów odrabia lekcje. Mamy również dzieci, które organizują się, aby pouczyć się trochę tańca w sali audiowizualnej. To tak w skrócie wygląda to, co robimy tutaj w Centrum Don Bosco. Zgodnie z myślą księdza Bosco, salezjańskie oratorium w Sar jest środowiskiem wychowawczym, którego celem jest integralny rozwój człowieka. Ważny jest tu klimat rodzinny i przyjazna atmosfera, dzięki której każdy może stawać się lepszy, rozwijać swoje zdolności, a także przybliżać się do Boga. W każdy niedzielny poranek ze wszystkich stron spieszą do kościoła ludzie, parafianie księdza Artura. Proboszcz misjonarz wychodzi im naprzeciw. Wita uśmiechem, rozmawia, ściska dłonie, pyta co w domu. To pasterz, który zna swoje owce po imieniu. Wśród nich nie brakuje ułomnych, niewidomych, chorych. Przychodzą do Chrystusa jak kiedyś pierwsi uczniowie w Galilei. Chcą Go słuchać, karmić się Nim, szukać pociechy i lekarstwa na swoje choroby. Kościół tutaj jest bardzo młody. Czad to ostatnie państwo w Afryce, do którego dotarła Ewangelia. Katoliccy misjonarze zaczęli ją głosić dopiero około 60 lat temu. Procesja na wejście jest zawsze uroczysta. Księgę Ewangelii i kapłana poprzedza grupa tańczących boso dziewczynek w jednakowych, kolorowych sukienkach. Kościół afrykański jest rozśpiewany i roztańczony.
Tu nikogo nie trzeba zachęcać do aktywnego udziału we mszy świętej. Każdy jak umie włącza się we wspólny śpiew i taniec. Katolicka wspólnota w SAR rośnie nie tylko w liczbę, ale umacnia się duchowo. Katechezę prowadzą przygotowani miejscowi katechiści. Kiedy jest to tylko możliwe, obecny jest na niej ksiądz Artur, który czuwa nad wszystkim. Czasem coś dopowie, wytłumaczy, kiedy indziej każe coś powtórzyć albo sprawdzi, czy wszyscy dobrze zrozumieli. Pierwszymi współpracownikami księdza Artura w ewangelizacji i w pracy wychowawczej są jego współbracia Salezjanie, 2 Kameruńczyków i 1 Chilijczyk. Razem z katechistami tworzą zgrany zespół, który animuje życie tej rozległej parafii. Nasza współpraca wypływa przede wszystkim z faktu, że jesteśmy braćmi w księdzu Bosko. Wszyscy jesteśmy salezjanami księdza Bosko i pracujemy przy wspólnym dziele. Przy tym samym dziele, ale w różnych sektorach. I to wspólne dzieło nas łączy. A poza tym mieszkamy w jednym domu, pod jednym dachem. To sprawia, że wymieniamy się doświadczeniem i potrafimy dobrze ze sobą współpracować. We baba, hey, hey, we baba, yankulindaba. We baba, hey, hey, we baba, we baba, hey. Szczególnym czasem dla wspólnoty katolickiej w SAR jest okres Wielkiego Postu. Wtedy organizowane są 3-dniowe rekolekcje, przeżywane w 4 różnych grupach poza miastem. Ludzie udają się tam pieszo albo na motocyklach, a ksiądz Artur przyjeżdża do nich samochodem. W rekolekcjach uczestniczą całe rodziny z dziećmi. Obecnie znajdujemy się w miejscu oddalonym od naszej parafii prawie 3-4 kilometry. I to jest miejsce, w które w czasie Wielkiego Postu wykorzystujemy na rekolekcje wielkopostne. Nasza parafia jest podzielona na, tak można powiedzieć, na 4 sektory. I przez 4 tygodnie każdy sektor z parafii przychodzi tutaj na 3 dni, piątek, sobota, niedziela i uczestniczy w rekolekcjach wielkopostnych. Parafianie księdza Artura przeżywają swoje rekolekcje bardzo świadomie. Oddaleni od domu i codziennych kłopotów w pełni korzystają z czasu łaski, jaki ofiaruje im Kościół. Rekolekcje wielkopostne to czas, kiedy chrześcijanie oczyszczają swoje serca, przygotowując się do nadchodzącej Wielkanocy. Jest to czas, w którym zastanawiamy się nad sobą, aby się dobrze wyspowiadać. Ten czas pomaga nam krok po kroku przybliżyć się do Pana Boga. Qui nous amène petit à petit à nous rapprocher de Dieu. Przez 3 dni rekolekcji ludzie pozostają w tym domu rekolekcyjnym pod gołym niebem. Każda z rodzin rozkłada swoje maty, na których siedzi podczas wspólnych spotkań. W nocy służą one za posłanie do spania. Wieczorem na wbitych w ziemię kijkach zawiesza się siatki, które chronią przed komarami. Kiedy przychodzi pora posiłku, kobiety rozpalają ogień i gotują obiad. Najczęściej są to ryby w warzywach i maniok. Nikt nie jest tu głodny, bo jedzenie rozdziela się na wszystkich uczestników rekolekcji. Jak w pierwszych wspólnotach chrześcijan. W grupie panuje życzliwa i radosna atmosfera oraz prawdziwy duch rodzinny.
Już po pierwszym dniu widać wyraźnie, jak łaska Boża działa w sercach tych prostych ludzi. Dzięki misjonarzom rozwija się idea kościoła rodziny, budowanego na relacjach braterstwa. Dla tych prostych ludzi parafia jest nie tylko miejscem niedzielnego spotkania, ale jest wspólnotą, która żyje razem, razem wzrasta w wierze, razem przeżywa radości i problemy i razem daje świadectwo o Bogu. Ksiądz Artur bardzo często jest w drodze. Jego parafia to oprócz Sar 116 wiosek, które odwiedza i gdzie służy pomocą duszpasterską. Dzięki życzliwości właścicieli pól trzciny cukrowej misjonarz często korzysta z ich prywatnej drogi. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że to asfalt, ale tak naprawdę to utwardzona powierzchnia ze spalonych resztek trzciny cukrowej. W pobliżu wiosek trzeba zjechać na polny szlak. Tam już nie ma ruchu, ale misjonarz jedzie ostrożnie i powoli. Często zatrzymuje się, aby zabrać ze sobą ludzi idących na mszę świętą. Aby dotrzeć na Eucharystię odprawianą często pod gołym niebem, muszą nieraz pokonać pieszo spory kawałek. Ewangelizacja w Czadzie to wciąż wielkie wyzwanie. To, co jest najtrudniejsze tutaj, to że trzeba najpierw mieć dużo cierpliwości. Jak powiedziałem na wstępie, to jest to kościół młody, kościół, który trzeba ewangelizować i nie wszystko może tak iść szybko, jak może się komuś wydaje. Jak ktoś przyjechał gdzieś z zewnątrz i myślę, że może w jakimś krótkim czasie wszystko załatwi, wszystko zrobi. Tak tutaj u nas nie idzie to tak za bardzo, ze względu też i przede wszystkim nawet na klimat, który mamy, ze względu na warunki, które mamy też. Warunki takie, że na przykład nie ma prądu często. Dzień mamy tylko od 6 rano do 18. Jak jest bardzo gorąco, jak teraz na przykład, to już nikt nie przyjdzie na spotkanie o 15, bo wtedy słońce tak grzeje, że każdy jeszcze trochę woli poczekać. Przychodzi o 16, a o 18 już jest ciemno, to już każdy musi wracać do domu. Pomału to wszystko idzie, także trzeba mieć naprawdę dużo cierpliwości w tym wszystkim, co się robi. Wracamy na misję Salezjanów do Sar. Obok znajduje się placówka sióstr misjonarek miłości, założonych przez błogosławioną matkę Teresę z Kalkuty. Ksiądz Artur jest tam częstym gościem. Tu właśnie siostra nam mówi, że tutaj są dzieci, które zostały przyniesione właśnie z bardzo dużą chorobą, albo których mamy zmarły na AIDS. Także tutaj przynoszą te dzieci i się nimi zajmują. Mają siostry tutaj po 27 dzieci. I tak widzicie, mamy nawet malutkie dzieci, nowonarodzone. Jak zobaczycie, ten co jest tutaj zaraz z boku, to jest malutkie dziecko, kilka dni. Bonjour, bonjour. Witam. Ojej. Cześć. Maleństwa z misji sióstr mogą mówić o wielkim szczęściu. Misjonarki miłości z czułością biorą na ręce osierocone dzieci. Czuwają nad nimi w dzień i w nocy. Szyją im piękne, kolorowe ubranka, zapewniają fachową opiekę zdrowotną. Afrykańskie sieroty otoczone troską i miłością nie są już pozostawione na pastwę losu. Dzięki siostrom zyskują sporą szansę na godne życie, czasem na godną śmierć. To jest też mama jednej z dziewczyn, która urodziła to dziecko, co widzimy tutaj, ale po porodzie zmarła. Teraz to jest babcia też, która się czuwa nad tym małym dzieckiem. Ksiądz Artur jest bardzo rodzinny.
W domu misjonarek miłości czuje się jak u siebie. Każdego dostrzeże, z każdym się przywita, zamieni słowo. Jest troskliwym ojcem parafii, w której prości i ubodzy ludzie stanowią zdecydowaną większość. Pracujemy na rzecz najbiedniejszych, na rzecz tych najbardziej głodnych. Staramy się odwiedzać biedne rodziny. Kiedy widzimy, że potrzebują pomocy, zapraszamy ich do nas. Rozdajemy jedzenie. Pomagamy tyle, ile możemy. W każdy piątek podwórze misji sióstr zapełnia się potrzebującymi. Siostry rozdają mleko w proszku, mąkę z manioku i prosa, kaszę lub ryż, czasem jakieś ubrania czy leki. Wśród oczekujących najwięcej jest matek z dziećmi oraz ludzi starszych. Siostra mówi teraz właśnie, że tą dziewczynkę, co tutaj mieli, to mieli od takiej malutkiej, trzymali u siebie, ale jak już troszkę urosła, ma trochę siły, to już oddali mamie i przychodzi teraz mamą raz w tygodniu po mleko, żeby też mogło wzrastać, nie? Bardziej w siłę, nie? Salut, salut! Na misji jest 5 misjonarek miłości. Pochodzą z 5 różnych krajów, z Bangladeszu, Kenii, Indii, Rwandy i Nigerii. Ze swymi białymi sari wrosły już w zakurzony krajobraz Sar. Bez nich wielu z tych ludzi nie poradziłoby sobie. Dotyczy to zwłaszcza kobiet, które odzyskują tu utraconą już czasem nadzieję. Dzięki pomocy sióstr i trosce misjonarzy każdego dnia podejmują na nowo walkę o godne życie, zwłaszcza dla swoich dzieci. Życie mieszkańców Czadu jest trudne. Wymaga ogromnego samozaparcia. Ludność tego gorącego kraju utrzymuje się głównie z drobnego rolnictwa oraz z hodowli, przede wszystkim bydła, owiec, kóz i wielbłądów. Przemierzając kraj wzdłuż i wszerz często można spotkać stada wychudzonych kóz i owiec, bydło pędzone do wodopoju i na pozór bezpańskie wielbłądy skubiące kolczaste, suche drzewa. Opiekunami tych stad są pasterze, często młodzi chłopcy z turbanami na głowach i plastikowymi baniakami z wodą do picia przewieszonymi przez ramię na sznurku. Praca pasterza to dla ich rodzin skromny dochód, ratujący przed skrajną biedą. Ubogi obraz Czadu najwyraźniej ukazują dane statystyczne. 76% mieszkańców nie ma dostępu do wody pitnej. Średnia długość życia Czadejczyków to 49 lat. 3/4 ludzi nie ma możliwości korzystania z usług medycznych. Wskaźnik śmiertelności dzieci to 198 na 1000. Wielu ludzi nie ma dostępu do toalet. W najlepszym wypadku korzystają z prymitywnych miejsc osłoniętych matą. Rodzina w Czadzie, zresztą generalnie rodzina afrykańska, jest liczna. Szkoda, że nie macie możliwości przyjść do mnie do domu.
Mielibyście okazję zobaczyć wszystkich, którzy tam żyją. I to ja jestem odpowiedzialny za ich wyżywienie. Mam kuzynów, kuzynki, mam dzieci, mam wnuków, które żyją pod moim dachem i razem dzielimy chleb. We wszystkich rodzinach, które spotkacie, są te same trudności. Ubóstwo w rodzinie sprawia, że dzieci nie mogą się za dużo uczyć. Ponieważ nauka jest dzisiaj droga, nie możemy odpowiedzieć na wszystkie potrzeby naszych dzieci. Wiele z nich porzuca naukę zbyt wcześnie. Są i tacy, którzy opuszczają dom. To dlatego można u nas spotkać dzieci ulicy. Nazywamy je dziećmi ulicy, bo są to dzieci, które nie mogą dalej kontynuować nauki i które nie są już u swoich rodziców, ale żyją na ulicy. W Czadzie, jednym z 7 najbardziej skorumpowanych krajów świata, około 80% ludzi żyje poniżej granicy ubóstwa. Sami nie mogą zmienić oblicza swojego kraju. Z pomocą misjonarzy pragną jednak zachować i przekazać następnym pokoleniom to, co jest dla nich cenne – tradycyjne zwyczaje i kulturę opartą na prawdziwych wartościach, a także skromność, szacunek do życia i miłość do dzieci, które są wielkim dobrem i znakiem błogosławieństwa dla Afrykańczyka. Nie mieliśmy tutaj środków, aby zająć się młodzieżą, dlatego zwróciliśmy się do Salezjanów. Wiemy, że oni są specjalistami od młodzieży i nasze cele zostały osiągnięte. Kiedy idziemy do ich parafii, to widzimy, że ona żyje, że jest mnóstwo ludzi, bardzo dużo grup parafialnych. Dlatego mogę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony z pracy Salezjanów. Ten młody kościół w Sar stara się żyć Słowem Bożym. Modli się razem i daje świadectwo o Chrystusie, między innymi poprzez zaangażowanie we wspólnotę Kościoła. Ksiądz Artur zachęca ludzi do włączenia się w grupy kościelne, w których łatwiej jest się modlić i wzrastać w wierze. Na spotkanie z misjonarzem przyszła niemal cała katolicka wspólnota. Odświętne, kolorowe stroje są znakiem, że dla tych ludzi to ważne spotkanie. Rytmiczne śpiewy w miejscowym języku przy akompaniamencie afrykańskich bębnów słychać z daleka. Ksiądz Artur szybko znalazł nić porozumienia z parafianami. Ich szacunek i zaufanie zjednał sobie prostotą, uśmiechem i dobrocią, a także wielkim oddaniem, które było charakterystyczne także dla świętego Jana Bosko, założyciela Salezjanów. Nie można się oprzeć wrażeniu, że mimo wszystko Afryka to kontynent bogaty w nadzieję. Jej źródłem jest między innymi wielki dynamizm Kościoła, poświęcenie i gorliwy zapał apostolski misjonarzy oraz otwartość i prostota Afrykańczyków, którą promieniują i z której mogą być dumni.